Za nami bardzo ciekawe pierwsze 6 miesięcy 2026 roku. W tym okresie odnotowaliśmy ponad 594 miliony euro transakcji biurowych, co stanowiło spory 38% wzrost i z tym wynikiem byśmy byli w czołówce europejskiej, jeżeli chodzi o wzrosty. Byśmy plasowali się na 4. miejscu za Niemcami, Belgią i krajami skandynawskimi. Na ten wolumen złożyły się 23 transakcje, z czego większość miała miejsce w Warszawie, ale również odnotowaliśmy 10 transakcji w miastach regionalnych. Kluczowym spostrzeżeniem z tych pierwszych 6 miesięcy jest fakt, że wróciły do łask duże transakcje biurowe. Odnotowaliśmy 2 takie transakcje w Warszawie. Jedna to było zakup przez firmę Revantpol budynku Central Point w centrum Warszawy, a druga to była sprzedaż budynku Royal Villanów przez Capital Parki Madison International, gdzie kupującym był Wood & Co. Jeżeli chodzi o średni wolumen transakcyjny, zauważyliśmy wzrost na przestrzeni tych 6 miesięcy. Średni wolumen transakcyjny kształtował się na poziomie 25 milionów, co w stosunku do 2025 roku stanowiło wzrost 44%. Średni wolumen transakcyjny był 18 milionów. Pojawienie się tych dużych transakcji jest również zauważalne jako europejski trend. W tym roku odnotowaliśmy 47% wzrost tych, nazwijmy to, mega transakcji, czyli transakcji powyżej 500 milionów euro w Europie. I jak widzimy, Polska też podąża tym trendem. Jeżeli chodzi o aktywnych graczy, polski kapitał kontynuuje zakupy. W tych pierwszych 6 miesiącach polski kapitał był odpowiedzialny za ponad 50% wolumenu. Poza polskim kapitałem pojawiają się nowi gracze i to zarówno z Czech, bo Czesi, jak wiemy, od jakiegoś dłuższego czasu upatrzyli sobie biura w Polsce jako dobrą lokatę kapitału, ale pojawiają się nowi gracze ze Szwajcarii, Belgii czy też z Francji. Mieliśmy mocne otwarcie roku, ale jeszcze ciekawsze było otwarcie 3. kwartału, gdzie w jednym tylko tygodniu mieliśmy ogłoszone 3 duże transakcje, czyli mam tu na myśli The Bridge, który zostanie przejęty w 3. kwartale przez Eastnine. Studio A, Skanska sprzedaje ten budynek do Steny oraz bardzo ciekawa transakcja, która miała miejsce w Trójmieście. Olivia Star została kupiona przez gracza, który do tej pory nie inwestował w biura w Polsce, był raczej kojarzony z budową biur, czyli przez firmę Strabag. To na pewno jest też dobry prognostyk dla rynków regionalnych i bardzo znacząca i kluczowa transakcja. Chociaż poza takimi dużymi transakcjami rynki regionalne też cieszyły się powodzeniem w pierwszych 6 miesiącach. Firma Echo w 2 transakcjach sprzedała kolejne 2 budynki kompleksu Brain Park w Krakowie. Tak jak wspomniałem, 3. kwartał rozpoczął się bardzo ciekawie i biorąc pod uwagę tylko te transakcje, które zostały ogłoszone na początku 3. kwartału, nasz wolumen inwestycyjny już wzrósł do 1,3 miliarda euro, co pozwala nam przewidywać, że ten rok może być jednym z lepszych, jeżeli chodzi o wolumeny transakcyjne, najprawdopodobniej najlepszy od 2022 roku. Transakcją, która na pewno z mojej osobistej perspektywy jest bardzo ciekawa, był zakup budynku The Bridge przez Eastnine. Jest to już druga transakcja pomiędzy stronami. 2 lata temu Eastnine kupiło budynek Unit. To tylko potwierdza, że warszawski rynek biurowy jest bardzo atrakcyjny. Inwestorzy, którzy tu już posiadają aktywa, potrafią to docenić, widzą dynamikę rynku i trend wzrostowy, jeżeli chodzi o czynsze, i to na pewno pozwala im dalej inwestować w biura. Końcówka roku zapowiada się bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o rynek biurowy. Jest kilka transakcji zarówno w rynkach regionalnych, jak i w Warszawie, które tylko będą potwierdzeniem tego, że rynek biurowy cieszy się dużym powodzeniem wśród inwestorów. Będą to transakcje na pewno z zaangażowaniem graczy, którzy są już obecnie, ale też prawdopodobnie będą transakcje, które potwierdzą wejście nowego kapitału do biur w Polsce.